witamy w drugim dniu wyprawy. Był komunikat już jakieś pół godziny temu o śniadaniu, ale jak zeszłam na dół, to kolejka nie miała końca. Więc stwierdziłam, że przyjdę na górę. Marcina jeszcze nie budziłam. Mówię, a niech sobie pośpi. Jak będzie już czas, to go obudzę. W nocy doszła nam grupa koło 12 i tak chaosowali, że no nie dało się spać i od rana znowu to samo. Tak jak jakby jakaś, nie wiem, szkolna wycieczka. 2 razy u nich byłam, prosiłam, żeby byli ciszej. Nie, jeszcze muzykę odpalili, to jeszcze śmiechy i właśnie rozmowy. No ale cóż, tak to już bywa. Dzisiaj, jeśli tak będzie, to pójdę chyba na dół spać, bo dosyć dobrze mi się spało, tylko po prostu oni byli strasznie głośni. W nocy też nam sporo padało, w sumie dopiero nad ranem przestało, no ale jak widzicie, nawet słońca nie widać i jest do tego zimno. Ja spałam pod kocem, w bluzie, w puście i nadal czuję coś na gardle. Mój królewicz jeszcze śpi. Śniadanko! Różkę? No, gdybyśmy mieli talerze, to by było. Jak się spało? Troszkę zmarzłem, ale tak to spoko. Ja też. A nie przeszkadzała ci grupa? Ja wstałem, jak dobiliśmy do brzegu. Oni jeszcze na brzegu nie byli. Znaczy nie wsiedli jeszcze, stali na brzegu. To już głośno byli. To już cię obudzili. Oj, no właśnie. No to wyobraźcie sobie, jak oni tutaj, tam na łodzi są, po przeciwnej stronie, jak hałasują nam. Co mamy na śniadanie? Właśnie nie wiem, bo taka kolejka była już jakieś pół godziny temu, to mówię, poczekam aż jeszcze woda, dam ci pospać. Okej. Ale teraz już możemy iść, bo powoli będą zamykali. No właśnie. Tak wygląda nasze śniadanie. Jest bułka, jest wkładka serowo-mięsna z szynką, do tego 2 rodzaje ciasta i owoc. Maryka, szynki nie jest? Chyba za późno przyszliśmy, bo deseru nie ma. Jeszcze wiedziało, że jest takim deserkiem fajnym. No właśnie. To lepiej wyglądało, a już nic nie ma, pani już zebrała wszystko. Panie gotują już nam obiad. Zobaczcie, jaka micha ryżu. I tam są kurczaki. Jeśli dobrze widzę, to nasza ekipa się zbiera i całe szczęście, bo od rana naprawdę hałasują. Także jedynie zdążyliśmy zjeść śniadanie, pogadać sobie z jednym Anglikiem tutaj na pokładzie i widzę, że oni chyba będą wysiadali. A już powiedziałam, że jak zostają, to idę na noc na dół spać. Po śniadaniu okazało się, że dopływamy do kolejnej wioski i tam już widać, ludzie się szykują, żeby wejść na łódź z jakimiś produktami. Po śniadaniu Marika zostaje na górnym piętrze, ja spróbuję wyskoczyć z tego statku, zrobię jakieś drobne zakupy jeszcze, bo wody na pewno nam braknie. No i jeszcze zobaczę, co mają w tej wiosce, no bo podejrzewam, że wszystkiego też tutaj nie ma, bo dojazdu drogami do tej wioski też nie ma. Wszystko, co jest, no to musi przypłynąć na tych barkach. A my już jesteśmy. Dobijamy, końcówka. No i zaraz schodzimy. Ja już jestem na lądzie. Tutaj widać, że ludzie zaczynają pakować rzeczy na naszą barkę. Można sporo kupić. Tutaj jakieś owoce. Kapitan powiedział, że ta nasza łajba zostaje tylko 5 minut w tym porcie, więc muszę się pośpieszyć. Ale też to jest dobre, bo za każdym razem jak odpływa, daje dźwięki. Więc jak da dźwięki, to będzie wiadomo, że trzeba szybko wracać. Wpadłem tutaj do osiedlowego sklepiku za mną, kupiłem wodę. Za wiele rzeczy też nie mają jakieś chemiczne rzeczy, do jedzenia to nie ma. Jakąś restaurację jeszcze poszukam po drodze. To co najważniejsze, w mieście rano zamknięte, ale chłopaki mają tutaj takie miejsce, gdzie od rana spożywają mocniejsze trunki, widzicie? O, z kubeczkami, jest buteleczka. No i tam stoi nasza łajba, ale jeszcze nie odpływa, jeszcze nie było słychać dźwięków. A że ja nie odmawiam. Cachaça. Brazil. No to chłopaki mnie poczęstowali, zaraz. No to wasze zdrowie, chłopaki. Akurat dobrze po śniadaniu. Mocna po śniadaniu. W tej wiosce jest jeszcze pływająca restauracja. Przejdę się zobaczyć, co mają do jedzenia. Za wiele nie było do jedzenia w tej restauracji, ale zobaczcie tutaj, jakie stare łodzie. Ale tutaj też policja. To wygląda jakąś policję albo ochronę. Wracam już na naszą łajbę, ale zobaczcie, tutaj nawet ktoś motor przewoził. Dosiedli się nowi na statek i tutaj pani przyniosła swoje rozkładane łóżko, to znaczy materac. Marcin korzysta z przerwy i wyszedł poszumieć trochę na brzegu, a ja w tym czasie próbuję nam zagotować wodę.
Herbata już zrobiona, teraz druga tura na kawę. Kapitan już dał dźwiękowe sygnały, chłopaki odczepiają cumy i zaraz ruszamy dalej na Amazonkę. W porcie odbywają się jeszcze jakieś biznesiki. Pani sprzedaje coś podobnego do jabłek, widać, że lokalni to kupują. Tą małą łódką rybak podpłynął do portu i ludzie tam stoją i kupują od nich ryby. Mieliśmy odpływać, odpłynęliśmy kawałek od tego portu i dopłynęliśmy dosłownie do ulicy. I teraz z tego samochodu widać, że rozładowali tutaj jakiś silnik nam na pokład. Zaraz pan przejdzie, może będzie widać. To właśnie ten silnik, który stoi tu. O, właśnie to. Silnik zabraliśmy i odpływamy dalej, ale zobaczcie też tutaj, ile stoi pustych butelek w skrzynkach. To wszystko po piwie. Woda zaczęła się gotować, czas zalać kawkę. Po godzinie czasu dopływamy do kolejnej wioski. Też nie mała. Widać tam dalej kościół, widać jeżdżą motory, jeżdżą skutery. Muzyczka gra, jakiś tam bar też widać. Oczywiście będzie trochę załadunku, trochę ludzi też wsiądzie, bo widać, że stoją już z walizkami. To musi być jakaś większa wioska, skoro tutaj samochód policyjny jest, a nie ma tutaj dróg dojazdowych, więc musi być jakiś posterunek, gdzie te samochody trzymają. Tutaj też widać jakąś mniejszą łódź, która pewnie pływa pomiędzy tymi wioskami i to dość częściej niż te duże łodzie. My tutaj sobie latamy, a tam chłopaki mają dobrą zabawę i strzelają jakimiś jakby petardami. Chcą sobie strzelić tam drona. No jaśnie. Coś świętują chłopaki. Dobra, to szybkie ujęcie i zawijamy go. Ten mi wygląda na okręt wojenny i pewnie patrolują tą rzekę, no bo powiem wam, jeżeli chodzi o przemyt, no to na tej rzece jest wolna amerykanka. Są takie odległości i takie miejsca, że tego się nie da w ogóle skontrolować. Jest godzina 11:30, co oznacza, że jesteśmy znowu na stołówce. Od 11 podają obiad. Zaraz zobaczymy, co my mamy na obiad. Tam widziałem wcześniej kurczak i ryż był, więc pewnie będzie kurczak i ryż. Można sobie zabrać soku jakiegoś. Widziałam, ludzie też przychodzą ze swoją butelką i w ogóle dużo ludzi przychodzi swoimi naczyniami. A teraz jesteśmy trochę wcześniej, bo ostatnio jak byliśmy na śniadaniu, no to nie było już wszystkiego, więc dzisiaj, teraz jesteśmy trochę mądrzejsi. No widzę, jest makaron. Czyli jest wybór. O, proszę. Wygląda jak... Ciężko powiedzieć, gulasz. Zaraz sprawdzimy. Fasolka. O, spory wybór. Tutaj mamy ryże, makarony, tam mamy sosy i mięso. Pani nas tu gania ostro. Tak wygląda moja porcja i powiem wam, że jestem zadowolony. Mam sporo wołowiny, mam ryż, mam fasolę. Maryka ma to samo, tylko że ma kurczaka. Jesteśmy już po obiedzie i moja wołowina okazała się wątróbką wieprzową. Ale dobra była, bardzo dobra, zjadłem ze smakiem. Dużo lepszy obiad niż na tej peruwiańskiej stronie. Także można już na początku stwierdzić, że peruwiański statek jest gorszy, jeżeli chodzi o jedzenie. Albo na taki trafiliśmy, bo mieliśmy dzień wcześniej, Marcin wziął tą dużą łódź i myśleliśmy, że będziemy nią płynąć, może tam lepsze warunki, lepsze jedzenie. Zresztą tak słyszeliśmy, że na tych większych jest lepsze. No, ale dzisiaj ja też dostałam bardzo dobre, jestem zadowolona. Te ziemniaki, tak, ziemniaki były przepyszne i kurczak też tak się rozpadał, już dawno takiego nie jadłam, jak w domu. Oczywiście fasola. Fasoli nie mogą zabrać. Ale ta fasola też robi robotę, bo ona jest w takim sosie zawsze i jak jest ryż, żeby nie zasuszało, no to się leje na ten ryż i naprawdę to jest dobre. 2 godziny spędziliśmy w tym porcie na załadunku. Pamiętacie, jak tutaj ludzie stali i coś tam jeszcze sprzedawali, było coś do załadowania? No to teraz już nic nie ma. Tu już w ogóle się nikt nie kręci. No i odpływamy z powrotem. Czas na toaletę po obiedzie. Od czasu, kiedy wyjechaliśmy w amazońską podróż już w Peru, to się nie goliłem. To jest zarost jakoś 5-6-dniowy u mnie. Mocno nie rośnie, ale czas się ogolić. Końcówka golonka na statku. Proszę, za burtę tutaj. Za burtę poleci. Tyle tego jest teraz, że trzeba za burtę. Piranie się pożywią. No, zarosłeś i to ładnie. Od czasu w Peru się nie goliłem. Serio? Tak mi zarost rośnie. Zapałki w gówno powbijane. Właśnie wziąłem prysznic u nas na statku. Wczoraj go nie braliśmy, dzisiaj wzięliśmy po obiedzie. No i jest taki jeden, no jeszcze się okaże, czy to minus, bo ta woda jest z rzeki Amazonki. I wiecie, jaka ona jest? Ona nie jest za czysta, ona jest brudna. No i jak bierzecie ten prysznic, to wam też leci do buzi. Ja miałem kiedyś jedną taką sytuację, że pływałem w rzece, to później 5 dni zdychałem, więc jakby nie chcę, żeby to się powtórzyło. Dlatego prewencyjnie Marika już tutaj była kiedyś barmanką. To już wie co potrzebne. Na zdrowie. Dziękuję. Dzisiejszy dzień jest bardzo leniwy. Leżymy, pracujemy. Marika hiszpańskiego się tam trochę doucza, ja sklejam film.
Pościągnąłem sobie jeszcze kilka filmów przed wyjazdem. No i taki mamy widok. Leżymy i podziwiamy. Za wiele nie ma co oglądać, bo cały czas jest to samo. Mało wiosek teraz, już po przepłynięciu sporego odcinka. Już powiedzmy płyniemy cały dzień, 24 godziny. No i widoki są takie, cały czas. Tak wąskiej Amazonki to jeszcze nie było, jak płyniemy. Zobaczcie, tutaj jest kilkanaście metrów, a z tej strony jest jeszcze bliżej. Patrzcie. Wciskamy się pomiędzy drzewa. Bardzo blisko. Tu jest 15 metrów i już można być na brzegu. Jak było? Dobrze. Orzeźwiająco. Piłaś wodę z rzeki? Nie, stary. Teraz musisz kielicha wypić. Tutaj kończy się ten wąski odcinek Amazonki i zobaczcie. Tam jak daleko teraz. Takie życie na statku, że też trzeba sobie samemu prać. Proszek mamy. Proszek mamy, woda jest, można prać. Woda z rzeki akurat. No woda z rzeki, no co zrobisz? My przez te 4 dni jesteśmy jak lokalni. No, oni naprawdę biorą i to tak. Biorą nawet te białe rzeczy albo jasne w rzece. Ja się dziwię, że na Delty rzeczy są naprawdę czyste, jasne. Biorą, kopią się, żyją całe życie w rzece. Ktoś tutaj dorabia sobie na boku i robi pewnie masaże. Ciekawe, czy robi też na łodzi, Mari. Zamówić ci masaż? Właśnie wcześniej powiedziałam, że to łóżko jakieś, a później zobaczyłam, że to łóżko, ale do masażu. Specjalne masaże ktoś tu robi. Myślałam, żeby pani zapytać, przydałoby Albo się. specjalne bilety były z masażem. Idziemy na kolację, ale szefowa coś tutaj narozrabiała dzisiaj i nie wołała przez megafon, a kolejka już stoi. A kto późno przychodzi, ten Nie dostaje już wszystkiego. Jesteśmy już na pokładzie niżej i czekamy w kolejce, aż nas tam ten kierownik wpuści w białej koszulce, widzicie? Stoi jak jakiś ochroniarz. przed chwilą musiałam skorzystać z toalety, no i zauważyłam ogromną różnicę między dolnym pokładem a górnym. Na górze jest taka malutka klitka i nie ma nawet jak się obrócić, a tutaj wchodzę i dosłownie jak w jakiejś, nie wiem, wielkiej, pięknej toalecie, jakiejś królowej. Jak z lepszym biletem. Nie, no, żartami, ale naprawdę jest o wiele lepiej, więc jak jutro będę się kąpała, to tutaj no, jest gdzie się rozłożyć, jakoś tak przestronniej i światło jest lepsze, a tam to tak po ciemaku trochę. Jesteśmy już na stołówce i zaraz zobaczymy, co tam szefowa nam dzisiaj przygotowała. Pilnuje tam mięsa, zobaczcie z tyłu, w tym czepku. Węglowodanów można sobie nakładać ile się chce, ale mięso to szefowa nakłada. Wygląda na to, że ryż z obiadu, makaron z obiadu, fasola z obiadu, jest też wątróbka z obiadu, ziemniaki z obiadu i tylko nowy kurczak tam jest. U mnie ponownie wylądowały brazylijskie steki, czyli wątróbeczka. Dobra była, dlatego ją wziąłem jeszcze raz. Marika ma kurczaka, trochę wołowiny, taka pasta jakby, no zapiekanka bardziej. Smacznego. Smacznego, trochę się byłam jej wziąć, myślałam, że tam są takie uszy gdzieś zauważyłam. Pewnie tam są jakieś dodatki. Tyle pracy przy nagrywaniu, że musimy się rozdzielać na dwie burty. Marika z tamtej strony widoki nagrywa, a ja tutaj coś się dzieje. Tutaj będę nagrywał jakieś klatki, mała łódka pcha jakieś klatki, nie wiadomo jeszcze z czym to jest. A, to są butle z gazem.
Kolega z przodu tam siedzi, żeby nawigować, żeby na nic nie wpłynąć, no bo to pływająca bomba. Zobaczcie, ile butli z gazem. Wygląda na to, że zaraz się spotkamy z siostrą tej naszej łajby, która płynie w drugą stronę, z Manaus do Tabatinga. Tak wygląda, zielona, podobny napis. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć, jak będzie bliżej. I jak obstawiasz, Mari? Siostra czy nie siostra? Ta sama firma? Nie, one chyba się zawsze inaczej nazywają, czy nie? Znaczy firma tak, Inna, ale, tak, ale łódka będzie miała inny... Nasz kapitan się wita, więc moim zdaniem to ta sama firma. Esmeralda się nazywa. Esmeralda, no właśnie, te same kolory. Nawet tak samo wygląda. Inna? Itaporanga. Pozdrawiamy Esmeraldę. Też turyści. Więcej na górze, dużo więcej. Z Manaus dużo więcej ludzi płynie. Jest godzina 19, a my dopływamy do kolejnej większej miejscowości. I tutaj nie tylko domy na palach, tylko normalnie murowane domy można znaleźć. Skorzystam z okazji i jak dobijemy już do brzegu, to spróbuję wyskoczyć trochę na tą wiochę. Chłopaki już przycumowali. Chłopaki tylko rampę położą i ja zaraz lecę. Jestem już w porcie, zszedłem z łódki. Idę szybko, zobaczę, może jakiś sklep tutaj będzie. No to jeden z gorszych portów, jakie na trasie spotkaliśmy. Dobra, lecę. I hotele są w tej miejscowości. Tu jaki ładny. No to ta miejscowość jest na pewno większa. Wziąłem 5 piwek za 20 rieli, czyli 16 zł. Jestem już z powrotem w porcie. Na szczęście, a jeszcze rozładowują coś, więc nie ma problemu. Kapitan już daje sygnał, żeby wracać na pokład. O 19 mieliśmy odpływać, no 2 minuty jeszcze. Pracownicy, którzy nosili tutaj jajka i jakieś worki, schodzą już z pokładu. Ja wchodzę teraz, o jeszcze ktoś tu biegnie. Pani też wychodziła. Jestem już na pierwszym piętrze, zobaczcie, tutaj nadal sporo hamaków. Co wioskę ktoś wysiada i się dosiada, ale tutaj nadal jest ciasno. Ale to dlatego, że w dzień tutaj jest chłodniej. U nas jest dach, gdzie jest tak nagrzany jak w piekarniku, dlatego oni tutaj siedzą. A zaraz wam pokażę górę. A na górze ciemno, więc też fajnie. Mało ludzi. Moja droga, po gorącym dniu czas na relaks. Coś dla ciebie. Ojej, spieniło się jak biegłem. Spijaj, pianę ma. Popukam, to zaraz stoi. Już ustało. Myślałam, że nie dobiegniesz, to już słyszę te pupu. No właśnie, jeden nie zdążył. Jeden Angol pupu. No, tak robił wiesz, o co chodzi, nie? Jak w pociągu. No. No właśnie, jeden Angol pobiegł już tam też na górę, gdzie ja byłem, ale usłyszał te dźwięki i zbiegł na dół. Ale jeszcze miałby chwilę czasu, bo oni cały czas jeszcze wnoszą. Dobra. Test. Takie zimne po całym dniu. Dobre. Wasze zdrowie. Zrobiliśmy lekkie przemeblowanie w naszym pokoju. Ja założyłem sobie hamak inaczej, jest bardziej tak rozciągnięty i nie będę spał jak półksiężyc, tylko będę spał właśnie tak bardziej delikatnie. A Marika? Marika skarby pochowała, żeby nikt nie ukradł w nocy i idziemy spać. Dobranoc. Witajcie telewidzowie z naszego trzeciego dnia rejsu po brazylijskiej stronie Amazonki, a w sumie już 6, bo 3 dni płynęliśmy w Peru, 3 dni płyniemy już tutaj. Pasajero Marika nie może się podnieść z hamaku. Kapitan już wołał na śniadanie, a pasajero Marika dalej śpi. Co jest z tobą? Wstawaj, bo nic nie będzie. Zima? Marika opatulona w kurtce, w kocu, bluza, spodnie, leginsy, tu jeszcze chusta. Ale powiem wam, weźcie sobie długie spodnie, jak będziecie płynąć, i bluzę jakąś, bo ja na spodenkach to zmarzłem. Gruby kot, tak. Albo jakieś ciuchy. Albo materac, to jeszcze lepsza opcja. Marika tutaj ma taką matę, ale ta mata to ma 3 mm. Położyłam się o 4, bo tu tak strasznie zmarzłam. Strasznie biało, a za niska jestem, żeby zasłonić te zasłonki, że tak powiem. I położyłam się na kapokach i trochę niewygodnie to było. Jeszcze jak leżałam na tym, to było trochę izolacji od tej klapy.
A jak położyłam, ściągnęłam je i na samej mojej macie się położyłam, to takie tam zimno zaraz było, mówię, wracam na hamak. No, w ciągu dnia jest gorąco, bo blacha się nagrzewa, a w nocy jednak zimno. Pasajero, dawaj, idziemy na śniadanie. Gardło boli. Ale kawy tak słodkiej jak tutaj w Portugalii to ja jeszcze nie piłem. Aż idę ze swoją herbatą. Jesteśmy już na pokładzie niżej, tutaj gdzie jest kantyna i czekamy w kolejce na śniadanie. Idzie nasz japoński kolega, obudziliśmy go, bo wczoraj zaspał, nikt go nie obudził. No i zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. Już wam wczoraj to pokazywałem. Sporo, w porównaniu do górnego pokładu, no to tutaj jest 5 razy więcej. Tak wygląda nasze śniadanie. Znowu ciasta i jedna kanapka. Wygląda na to, że w Portugalii jedzą śniadania na słodko. Mamy tu jakąś bułkę, wygląda to też na jajecznicę, ale zawsze jest ciasto. Buenos dias. Bon dia. Bon dia. A z takimi widokami jemy nasze posiłki. Tu jest okno od kantyny. Ładnie? Pięknie. Tutaj mi się podoba naprawdę, bo porządek na łodzi utrzymany cały czas. A my po naszym śniadaniu i tej słodkiej kawie napijemy się naszej własnej kawy z serbskiego czajniczka. Pamiętacie czajniczek? On nam dużo razy życie uratował. Czas na trochę kontaktu ze światem i z telewizami. Idę kupić internet za 10 rieli, czyli 8 zł na 3 godziny. Mijamy kolejną sporą wioskę na naszej trasie, ale jak na razie dzisiaj jeszcze nigdzie się nie zatrzymywaliśmy. O, widzicie ten żółty? Nawet kościół mają. Jak jest taki kościół murowany, to znaczy, że ta miejscowość musi być naprawdę sporo większa niż te małe miejscowości, które często mijamy. Mają ładnie zrobioną taką zatoczkę, albo to jakaś mała rzeczka wpływa w głąb tej wioski i mają też port. Zobaczcie, jaki spory port mają. I to taki pływający. Jacyś piraci nas atakują, chcą wpłynąć na naszą łódkę. Piraci wchodzą na pokład, Marika. Tak, nawet kogoś porywają. Porwali jedną osobę. Odpływają teraz. No właśnie, jeszcze pokazał nam jakiś znak dziwny. Dobrze, że to ciebie nie porwali, Marika. Na szczęście. No właśnie, byś została tutaj, w tej dżungli. Oj, trochę spokoju by się przydało. Nie tak źle by było. Możliwe, że nie tak źle. Nie narzekam. Kolejna miejscowość nad samym brzegiem Amazonki. I coraz bardziej kolorowe te domki zaczynają się robić. Chłopaki coś tutaj robią, pewnie ryby łapią. Na górze ciuchy widać, że suszą. Muzyczka gra. Już to wcześniej zauważyłem. Zobaczcie, jak oni mają wszędzie tutaj trawkę ładnie poprzecinaną. Tutaj widać od wody jest dłuższa, a tam przy domach ładnie wszystko przycięte. A tutaj coś się dzieje przy porcie. Taki mały porcik. Wypływają na ryby pewnie. Większość z was wie, że Brazylia no to piłką stoi. I powiem wam, że na większości tych takich wioseczek teraz będzie widać bramkę i siatkę na środku. Właśnie tutaj. Są boiska, wyobrażacie sobie? Mało ludzi tutaj mieszka, ale boisko musi być. O, teraz widać bramkę na środku. Teraz sporą wioskę mijamy. Widać dzieciaki na kajakach. Zobaczcie, ile domów na nabrzeżu. Ładny kolorowy. Tutaj jakiś urzędowy budynek. Pewnie sołtys mieszka. Spora. I w takich okolicznościach minęło nam leniwie kilka godzin. Od śniadania do obiadu. Idziemy teraz na obiad, bo szef już krzyczał przez megafony, żeby się ustawiać. Jestem ciekaw, co nam szefowa dzisiaj ugotowała. Wczoraj byłem zadowolony. Wątróbkę jadłem 2 razy. Dobra była. Na śniadanie tyle osób nie stało w kolejce, a tutaj na półstatku musi być coś dobre, albo ładnie pachniało tutaj na tym pokładzie, skoro tyle ludzi czeka. Oddaliśmy swoje w kolejce i już jesteśmy prawie że następni do wejścia na kantynę. Wyglądało ładnie, jak widziałem, że wynoszą ludzie. Ja już mam ochotę zjeść. Ja też. Tak wygląda mój miks. Sporo fasoli dzisiaj, ryżu, tutaj jakiś taki sos dziwny w smaku, do tego ryba i wydaje mi się, że znowu jest wątróbka. To jest dobre, ten mały stateczek z tyłu pcha barkę, a na tej barce ciężarówka. Coś do robienia drogi, bym powiedział. Też jakiś żwir jeszcze rozsypany. Dzisiejszy dzień bardzo spokojny w porównaniu do wczorajszego. Wczoraj mieliśmy jakieś stopy po drodze, coś się działo. Można było nawet zejść na ląd, a dzisiaj cały dzień na hamaku. Relaksik. Dzisiaj po obiedzie to nawet drzemka była. Tyle węgli zjedliśmy, że spać się zachciało. Też spałaś, Majku?
Marika nie spała. Marika pilnowała plecaków, ja poszedłem z pół godziny spałem na taką drzemeczkę. Dzisiaj przez cały dzień słońca to nawet nie widzieliśmy, co jest też plusem, bo ta blacha się nie nagrzała i nie jest tak mega gorąco, ale słońce też fajnie mieć, bo teraz jest trochę zimniej i zapowiada się zimna nocka. A dzisiaj zmarzliśmy i to ładnie. No właśnie. I też wyobraźcie sobie, jest taka wilgoć, że w nocy, no to cały ten hamak był lekko mokrawy. I przez to, że jest taka pogoda, też się niezłe fale zrobiły, jak na takim, no powiedzmy, morzu trochę, tak? I nawet czuć na statku, bo wcześniej tego nie było czuć, bo było spokojnie, a dzisiaj nami trochę buja. Za godzinę kolację. Głodna? Teraz. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? I tell you I'm trying, but how much is enough for me? I bring you roses to your place, surround you with angels to guide your way. Dreaming is easy, acting is hard. Maybe Marika poszła sprawdzić do kuchni, czy otwarta już kantyna, bo kolejka się zrobiła, ale jeszcze zamknięta. Poczekać tutaj. Marika się szykuje do zejścia na ląd, czyli już za 24 godziny. Szykuję się na randkę z tobą, na obiad teraz. No właśnie, kolejka stoi. Będziemy dzisiaj ostatni, ale wtedy jak jesteśmy ostatni, możemy brać dokładki. To też ma swoje plusy. Jest godzina 17:20, my zeszliśmy na naszą kolację i stoimy jeszcze w kolejce. Kolejka znowu długa. A jeść się chce, mówiłam A jeść wcześniej się chce. na przekąskę popcorn. Jajka jeszcze mamy do ugotowania. Oj, te jajka to nie było dobre, trzeba jedno rozbić i chyba spróbować. Czekamy na naszą kolację i zobaczcie, jak teraz bardzo blisko przepływamy brzegu. Tu jest statek, a tutaj jest brzeg, więc tutaj musi być od razu głęboko i tam od razu widać też jakąś chatkę, tam dwie kolejne. Jesteśmy już na kantynie, Marika szuka miejsca dla nas. No i widzę, że są już dania z obiadu. Mamy już nasze talerze z jedzeniem, kurczak z fasolą i ryżem. U mnie trochę więcej i jeszcze mam taką zapiekankę, ta co wczoraj była. No i z takim widokiem. Surfing będzie teraz. Za długo bez surfingu było, idziemy kupić internet. Będziemy surfować po internecie, ale... Co mnie po co nam dzisiaj? Teraz? Wszystko ściągnięte, wszystko zrobione. Czas No na relaks. nie musisz, Marika, używać, ja będę używał. No zobaczymy, czy się nie połączysz. Bo można się połączyć w dwie osoby. Nawet 3 urządzenia. Po raz pierwszy mamy taki piękny zachód słońca na naszej trasie. Nie było słońca przez cały dzień, to teraz chociaż ładny zachód słońca się zrobił. Mamy jeszcze muzykę na żywo na pokładzie. Chłopaki tutaj szkolili się na gitarze już przez całą podróż, tak po cichu sobie grali. No i dzisiaj jest moment, żeby zagrać na żywo przy zachodzie słońca. Nie jestem tego pewny, ale zgaduję. Z tego co widać, to tutaj są zbiorniki, one wyglądają jakby były na gaz zbiorniki. Może to miałoby sens, bo wczoraj widzieliśmy, jak duża barka ciągnęła mnóstwo butli z gazem i może one tutaj są rozsyłane po tych wszystkich wioseczkach małymi stateczkami. Tak w środku dżungli, no myślę, że na rozwój takiej tutaj lokalnej społeczności, myślę, że to miałoby sens coś takiego tutaj. Za dobrze nie widać, no ale te zbiorniki przynajmniej dla mnie tak wyglądają. Może wy coś więcej wiecie? Brazylijczycy z nami płyną i oni mówią, że to jest gaz, więc dobrze zgadłem. Widzicie, jak wszyscy się ustawiają pod burtą?
Kapitan nam teraz powiedział, że kobiety na lewo, mężczyźni na prawo, bo wejdzie policja i będzie sprawdzała cały statek. No właśnie, trzeba go jeszcze do góry dać, żeby było widać wszystko. Pewnie będą sprawdzać dokumenty i walizki. Policja Federalna Brazylii. Dawaj pająki, pyk, pyk. Kolega nam teraz powiedział z Brazylii, że oni teraz wejdą na pokład, będą nas sprawdzać wszystko, będą sprawdzać walizki, będą sprawdzać cały statek, przez to, że ten statek był na tych 3 granicach, Peru, Kolumbia i tam nie było żadnej kontroli statku oczywiście, no to oni będą teraz wszystko tutaj sprawdzać. Mówię, że czasami to 2-3 godziny trwa. Właśnie wkręcił, że kobiety na jedną stronę, mężczyźni na drugą, musimy się rozebrać, no tak, zrobić pompki i podnieść I przysiady. Ja mówię, serio? Patrz na mnie, no nie. Tylko na boki musimy się rozejść, tak? Powoli podpływamy do portu i ponoć tutaj też ma wojsko swoją bazę i oni, zobaczcie, tutaj już jakieś statki sprawdzają. No i pewnie zaraz na nasz wejdą. Widzicie tutaj? Już nas nagrywają. Cały statek jak wchodzi tutaj, powiedzmy do tego portu, przybija do brzegu, to oni już nagrywali to. Chłopaki już rzucili cumy. Zaraz przycumujemy do tej barki, bym powiedział. Zobaczcie, już czekają na nas. Ten kolega nam powiedział właśnie, że znaleźli poukrywane gdzieś w statku, w takich, wiecie, miejscach 400 kilo ostatnio, na tej drodze właśnie. Chłopaki szykują się do wejścia na pokład. Zobaczcie, tam już pies przygotowany. Wchodzą chłopaki na pokład powoli. Pozakładali niektórzy rękawiczki. O, to ten jeszcze tam dopina. No i będą szukać. No ciekawe, ile im to zejdzie. Walizki były porozkładane, poodpinali nawet zamki, ale już to skończyli robić, już schodzą. Pies pobiegał dookoła tych naszych walizek, ale u nikogo nic nie znaleźli. Jeszcze tam z tyłu, raczej z przodu byli, tam najdłużej siedzieli 5 minut, bo tam jest sporo pojemników, więc tam szukali. Jeszcze pies na koniec się zesrał. Pies trochę śmiechu wyjść, mamy tak wszyscy. No, Powaga, zero śmiechu, ale z mimiki. powiem ci, wyszkolony pies ładnie chodził tam, uszy tak, nos i no, na głodzie. Mieliśmy jeszcze pyszną kanapkę z pyszną brazylijską szynką, ale patrz, nie był głodny. No co innego miał ochotę. Albo ta szynka taka dobra. Też może tak być. Ludzie się zerwali z naszego pokładu, myśleliśmy, że coś tutaj znaleźli, a okazało się, że gdzieś tutaj delfiny zaczęły skakać w wodzie. 40 minut im zajęło przeszukanie statku. Chłopaki odczepiają cumy i będziemy startować dalej do Manaus. Policjanci poszli tam na brzeg, bo tam jest jakaś łódka i daje jakieś sygnały świetlne, mryga cały czas jakoś tyk, tyk, tyk. Ale jeszcze nie wiadomo, o co chodzi. Oni też tutaj patrzą, obserwują. O, widzieliście? Co to byłaby za podróż, gdybyśmy nie spróbowali kuchni, która jest tutaj na tym statku? Byłoby niekompletnie, tam pani ma patelnię. No i my zaraz coś zamówimy do jedzenia. Ale to nie jest konieczne, bo tutaj naprawdę bardzo dobrze karmią i nie trzeba tego robić. My po prostu jesteśmy żarłokami. Właśnie, chcemy przetestować ją, po prostu. Pani wyciągnęła mrożonego hamburgera i zaraz wyląduje na patelni. Szefowa posmarowała jeszcze burgera margaryną. Tutaj margaryna stoi, widzicie? Pani pokroiła jeszcze calabresę, czyli taką brazylijską kiełbasę. Ona podobna trochę do naszej. Jajko też już wylądowało na tej sprytnej patelni. Nasz burger już się powoli składa. Pani już dała na niego ser, jakaś szynka jeszcze, jest burger, jajko i teraz będą jakieś warzywa. Nasz burger już pani zapakowała. Kosztuje on 12 rieli, czyli 9,60 wychodzi na złotówki. To jest burgera. Ja spróbowałam już kiełbaski, powiem wam, naprawdę smakuje. Podobnie jak Polska. Lepsze jedzenie na dole. Tak? Ale kiełbasa pierwsza klasa. Burger taki mrożony, typowy z marketu, ale nie wyrzuciłem. I czuć też słoną margarynę. Margaryny nawaliła tyle. Była margaryna do burgera, była margaryna do jajka i była margaryna do kiełbasy. I na bułkę. Ten burger, którego jedliśmy, był najbardziej ryzykownym jedzeniem na tej łodzi, więc trzeba te bakterie zabić. Tym razem nie za wasze zdrowie, a za moje jelita. Kasasza mocna.